Cześć, witajcie. Mam na imię Asia, a to jest kanał Nitką Malowany, gdzie prezentuję wykonane przeze mnie swetry, sweterki i inne rzeczy na drutach i na szydełku. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, proszę zasubskrybuj mój kanał i włączyć dzwoneczek, żeby za każdym razem otrzymywać, gdy coś umieszczę, otrzymywać informacje o tym. Dzisiaj opowiem Wam o tym żółtym sweterku, który zaczęłam robić jeszcze w marcu, pod koniec marca. Udało mi się go wreszcie skończyć. Jeszcze jest mokry, ale zdjęłam go z ręcznika, żeby Wam pokazać, jak mi wyszedł. O, tak to wygląda mniej więcej. Rękawy i sam sweterek. Jeszcze nie wysechł mi do końca, także nie mam jeszcze zdjęć w tym sweterku. I tak, dla przypomnienia, z czego go robiłam? Robiłam go z takiej włóczki Baby Cotton z firmy Gazal. To jest 60% bawełny, 40% akrylu. Przeznaczona jest na druty 3-4 mm. Ja robiłam na drutach numer 3 mm. Tam w jednym vlogu wcześniej mówiłam, że robiłam na drutach 3,5, ale to nieprawda. Robiłam na drutach numer 3. Ile zużyłam? Zużyłam 6 motków. Te motki to mają wagę 50 gram i 165 metrów jest w 50 gramach. Zużyłam 6 motków i 7 jeszcze tyle mi zostało. Także prawie cały z 7 mi został. Jak się robiło z tej włóczki? Bardzo fajnie się robiło, ponieważ tutaj jest 40% akrylu, więc ta włóczka jest taka lżejsza trochę niż typowa bawełna. Nie jest mocno skręcona, ale też nie za lekko skręcona, więc nie rozdwajała się. Bardzo przyjemnie się robiło, bo jest mięciutka w dotyku. Przyjemnie się z tego robiło. Dlaczego zdecydowałam się nie robić samej 100% bawełny, tylko z dodatkiem akrylu? Ponieważ już kiedyś robiłam takie coś na szydełku ze 100% bawełny. Ona jest po wypraniu już teraz. I ona jest taka trochę sztywna. Ta, mimo że jest tej bawełny 60%, w dotyku jest taka przyjemniejsza, bardziej miękka. Natomiast tu 100% bawełna i no taka trochę sztywna jest. Poza tym jest niestety strasznie ciężkie to z tej 100% bawełny. Dlatego zdecydowałam się użyć trochę włóczki akrylowej, czyli mieszanej. Ale większość jest bawełny. Więc jest taka w miarę naturalna na lato. Wzór, jaki robiłam, już Wam pokazywałam wcześniej, to jest z tej mojej wielkiej księgi 1000 plotów na drutach i szydełkiem. Wzór numer 319 już Wam pokazywałam. Jaki problem miałam? No tak jak Wam mówiłam już wcześniej, że myliły mi się tutaj te brzegi. Bo inaczej trochę robiłam niż jest pokazane we wzorze, żeby mi wychodziło tak samo. Ponieważ wzór jak się robi, to się go powtarza. Tutaj jest pokazane od jednego miejsca do drugiego jest 19 oczek, jest pokazane od 1 do 19 powtarzać. Z tym, że wzór jest dalej wyrysowany. Dalsza część i tutaj ta początkowa część. Ja trochę inaczej robiłam, już tutaj jest początek i koniec, bo mi się nie zgadzało mi się, nieładnie to wyglądało, nie zgadzały mi się oczka później. Raz mi wychodziło, że za dużo miałam 1 czy 2 oczka, raz, że za mało. No taki miałam problem z tym wzorem, ale szybko poszło. Co mogę powiedzieć? Niestety robiłam go na drutach tych takich prostych, nie naokoło i musiałam zszyć. Ale tam w miarę to dobrze widać to zszycie. Nie jest tak bardzo widoczne. Jeszcze może być, ale jakbym miała wcześniej druty te na żyłce, to robiłabym drutami na żyłce, żeby nie zszywać. Bo tak cienkie włóczki, jak się robi z cienkich włóczek, to lepiej jest robić na okrągło, żeby nie zszywać tego. To tak mogę polecić cienkich włóczek, jak się coś robi. Z grubszych to nie ma tak bardzo znaczenia, chociaż wiadomo, że ci, co nie lubią zszywać, to zawsze będą robić na drutach z żyłką, żeby już się nie męczyć z zszywaniem. Ja natomiast, mi to w zasadzie wszystko jedno jest. Ja się przyzwyczaiłam robić na drutach tych takich prostych
No i zszywanie nie stanowi dla mnie problemu, więc poza tym jak zrobię jedną część, na przykład tylko plecy, to wiem, aha, plecy już mam zrobione, mogę to odrzucić, robić coś innego. I tak widzę, że ta robota mi idzie. Że zrobiłem jedną część, drugą część, później rękawy i to tak robota się posuwa do przodu. Także ja umieszczę Wam u mnie na blogu wszystkie opisy, jak to robiłam. O, takie były moje wyliczenia i rysunki. Tutaj taki, jak dekolt robiłam. Trochę za duży mi ten dekolt wyszedł. Na przywódkach bawełnianych, chociaż to jest na lato, więc to nie będzie przeszkadzać, że tutaj jest taki większy dekolt. I przy włóczkach bawełnianych niestety trzeba liczyć się z tym, że one po praniu się rozciągają. Mają trochę inną wielkość, dlatego jak robiłam próbkę, to najpierw po zrobieniu próbki najpierw ją zmoczyłam, rozłożyłam, żeby mi wyschła i dopiero wtedy mierzyłam. I tak w czasie roboty stwierdziłam, że mogłam tej próbki nie mierzyć tak po wypraniu, tylko taką bez wyprania. Ale bo w czasie jak robiłam, to mi się wydawało, że on będzie za mały, ten sweter. Ale no, nawet później jak zmierzyłam go, już jak był zrobiony jeszcze przed praniem, to też mi się wydawało, że będzie, kurczę, trochę za mały. Ale jak ja już go zmoczyłam, rozłożyłam, żeby mi wysechł, ułożyłam, jak ma się ułożyć, to wyszły mi wymiary takie, jakie chciałam. Także chyba będzie dobrze. Także chyba będzie dobrze, bo wyszła mi wielkość, zaraz Wam powiem, szerokość tutaj od pachy do pachy 53 cm, długość 56 cm. Także jak dla mnie jest dobrze, bo ja nie jestem wysoka. Poza tym to na lato to nie musi być takie duże swetrzysko, żeby nam pupę zakryło. Długość rękawa 47 od pachy do nadgarstka. Także tak wyszło mi, jak chciałam, jeżeli chodzi o wielkość. No zobaczymy, jak się będzie nosić, ale musi jeszcze mi wyschnąć. Także to tyle o tym sweterku. Oczywiście opis będzie. Może też nakręcę filmik, jak robiłam ten wzór, bo tam dla niektórych może być problemem. Ale w sumie nie był trudny. Nie był trudny. Chociaż przez to, że na początku robótki i na końcu miałam problem z tym liczeniem oczek, żeby tutaj było dobrze i tu, żeby mi pasowało, to wychodziło tak, że za każdym razem liczyłam te oczka, także to może być dla kogoś problemem. Dla mnie to nie było problemu, więc w miarę szybko go zrobiłam, bo to na cienkie, to są cieniutkie druty, cieniutka włóczka. Więc jak zaczęłam 23 marca, dzisiaj jest 1 maja, wczoraj go skończyłam już tak wieczorem. Dzisiaj go zmoczyłam i rozłożyłam, żeby mi wysechł, więc w miarę szybko go skończyłam, jak na taki sweterek z takiej cieniutkiej włóczki. Także zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał w lato. Szczególnie go zrobiłam po to, żeby jeździć nim na rowerze, żeby być widoczny na tym rowerze, dlatego taki kolor też żółty, żeby było mi widać. Bo niestety jak jadę do pracy, to mam trochę trasy, gdzie muszę jechać jezdnią. Dlatego taki kolorek wściekły żółty. A teraz jeszcze Wam powiem trochę o tym, co mam na sobie. To robiłam na szydełku. I to robiłam z resztek, które mi zostały. Opis jest oczywiście na blogu. Pierwszy raz robiłam takie coś na szydełku, także to była dla mnie nauka, bo tutaj są rękawy robione taką koronką brugijską, tak samo i na dole, i tutaj. O, tak wygląda tutaj na dole ta koronka brugijska. W sumie to nie jest trudne, ale jak ja to robiłam pierwszy raz, to było to dla mnie bardzo trudne. I znalazłam w internecie różne wzory, jak to robić. Także można było sobie ściągnąć różne właśnie wzory, jak to zrobić. Jak to połączyć, bo to trudność stanowiło, żeby to połączyć ładnie. No, tutaj taki przykład miałam. Bluzeczki odwrotnie jest. No, taka bluzeczka jest zrobiona i to no coś fantastycznego, tylko no niestety nie na moje umiejętności. Także tu Wam pokażę, jak ja to próbowałam sobie rysować w czasie projektowania tego swetra. Ale się udało. Sweterek jest bardzo fajny, chociaż tu mam błąd w rękawach, widzicie, jest błąd. One są tutaj jakieś takie za bardzo bufiaste mi wyszły przy zszyciu. Ale już tego nie poprawiałam. No
No, może być tak, jak dla mnie może być. Może dla kogoś jakbym robiła, to pewnie bym poprawiała, ale jak dla mnie to może być. Także jest bardzo przyjemna bluzeczka. Z resztek robiłam, bo mam ten sweter taki z takiej samej włóczki, taki sam kolor, ten krzywy sweter tak zwany. Więc tej samej włóczki, bo zostało mi sporo. Także mi się to bardzo podoba, fajnie mi to wyszło. Przyjemnie teraz tak na taką letnią pogodę, w zasadzie wiosenną, jak nie jest jeszcze tak gorąco, ale nie jest jeszcze za ciepło, więc jest w sam raz. Jakby ktoś chciał, to owszem, jest u mnie na blogu, jest opis i można skorzystać. Tylko niestety no, będziecie musieli sobie sami poprzeliczać liczbę oczek i tak dalej, bo no, ja nie jestem projektantką, ja szydełkuję czy robię na drutach zupełnie hobbystycznie, tak dla siebie, ewentualnie dla rodziny. Dlatego no nie robię takich wzorów, typowych opisów, nie przeliczam, bo nie jestem projektantką. Po prostu coś mi wpadnie do głowy albo gdzieś zobaczę jakiś fajny wzór i wtedy bym sobie myślała, spróbuję zrobić dla siebie taki sweterek. Jak mi wyjdzie, tak później pokazuję na blogu, jak to mi wychodzi. I możecie sobie skorzystać. Niestety musicie sami sobie przeliczyć na siebie, na swoje włóczki, na swoje rozmiary te sweterki. Także to tyle. Wiosennie, mamy maj. Życzę Wam, żeby Wam się majówka dalej ładnie układała, żeby była pogoda, bo tutaj w Siedlcach mamy piękną pogodę, aż żal siedzieć w domu. Także do następnego razu. Cześć!